Czy wiecie, jak nazywa się ten monument? Czyżbym słyszała odpowiedź Koloseum? Niestety, to błędna odpowiedź. Prawdziwa nazwa brzmi Amfiteatr Flaviuszów. Amfiteatr jest to budowla w kształcie elipsy, połączenie dwóch teatrów półkolistych w jeden. Natomiast Flaviusze jest to dynastia panująca w Rzymie między rokiem 69 a 96. Głową tego rodu był Wespazjan, który miał dwóch synów, Tytusa i Domicjana, i to właśnie im zawdzięczamy budowę tego wspaniałego monumentu. Skąd zatem wzięła się nazwa Koloseum? Związane z miejscem, w którym obecnie się znajduje. W starożytności tu stał ponad 30-metrowy z pozłacanego brązu odlany posąg przedstawiający Boga Słońca Heliosa. Pospolicie ten posąg przez Rzymian był nazywany Kolosem, a po jego przetopieniu nazwa Kolos przeszła na znajdujący się nieopodal amfiteatrze, który od tego momentu był przezywany Koloseum. Czy wiesz, że w miejscu, gdzie obecnie stoi Koloseum, niegdyś znajdowało się sztuczne jezioro? Zanim do władzy doszła wcześniej wspomniana dynastia Flaviuszów, w Rzymie sprawował władzę cesarz Neron, w czasie rządów którego wybuchł potężny pożar, niszczący 2/3 Rzymu. Neron, niesłusznie oskarżony o podpalenie, winę zrzuca na chrześcijan, a w miejscu spalonych dzielnic buduje ogromny, okazały pałac, domus aurat, na środku którego znajdowało się sztuczne jezioro zasilane wodą Aqua Claudia. Do naszych czasów zachowały się niewielkie fragmenty tego wspaniałego pałacu. Tu znajduje się wejście do pomieszczeń udostępnionych dla zwiedzających. Skąd zatem pozyskano fundusze na budowę Koloseum? W roku 70 naszej ery Rzymianie tłumią powstanie żydowskie w Jerozolimie, Niszcząc ten czas świąt, po której do dnia dzisiejszego pozostanie jedynie ściana płaczu. Na czele rzymskiej armii stoi generał Tytus, syn cesarza Wespazjana, po powrocie do Rzymu przywozi ze sobą liczny łuk w postaci między innymi tysięcy jeńców wojennych i skarbów ze zniszczonej świątyni. Część łuku zostaje przeznaczona pod budowę Koloseum. Natomiast pozostała część, między innymi złota menora, Skradziona ze świątyni Salomona, jest wystawiana jako symbol zwycięstwa nad Żydami w świątyni pokoju, której ruiny możecie w tej chwili zobaczyć za moimi plecami. Ale łup z Jerozolimy nie był wystarczający, aby wybudować Koloseum. Dlatego cesarz Wespazjan zaczął na Rzymian nakładać różne podatki w postaci m.in. podatku na mocz. W momencie, w którym jego syn Tytus kwestionuje, że nałożenie podatku na mocz nie jest moralne, Wespazjan odpowiada słynnymi słowami pecunia non olet, czyli pieniądz nie śmierci. Czy wiecie, kiedy nastąpiła inauguracja Koloseum? Cesarz Wespazjan nie doczekał się inauguracji. Umiera w roku 79, wypowiadając słynne słowa: chyba niebawem stanę się Bogiem. Władzę po nim przejmuje syn Tytus, który w roku 80 rozpoczyna inaugurację Koloseum. Ale w tym momencie nie było on jeszcze ukończone. Brakuje całkowicie ostatniej kondygnacji, jak również podziemiec pod areną. Więc skąd taki pośpiech? Należy się dopatrywać odpowiedzi w wybuchu Wezuwiusza, który wybuchł w roku 79. Wśród ludu krążą pogłoski, że jest to efekt niezadowolonych bogów z tego, że Tytus został wybrany cesarzem. Ten, by odwrócić uwagę ludu, organizuje huczną inaugurację Koloseum. Z antycznych kronik dowiadujemy się, że trwała ona około 100 dni, a piasek, który pokrywał arenę, zabarwia się na czerwono krwią zwierząt i gladiatorów, którzy tam ginęli. Później zostaje zamknięty na kilka lat amfiteatr po to, by ukończyć budowę.
Wiecie, że dookoła Koloseum była dzielnica, na wzór której my budujemy współczesne wioski olimpijskie? Dziś tu jest gęsto zagospodarowana dzielnica, ale wszystkie te kamienice mają antyczne fundamenty. W starożytności tutaj bowiem znajdował się szpital, rzeźnia, kostnica, ale oczywiście też koszary gladiatorów. W latach 30., jak trwała konstrukcja Miejskiego Urzędu Skarbowego, odnaleziono pozostałości po największych koszarach gladiatorskich, po tak zwanym ludus magnus, które tutaj możecie zobaczyć. Budynek był wzniesiony na kształt miniaturowego amfiteatru i mógł pomieścić aż 1200 osób. Kilka lat później na archeologów czekała kolejna niespodzianka. W 1939 roku bowiem odnaleziono ukryte przejście, które łączyło koszary z Koloseum. To tym przejściem niegdyś przechodzili gladiatorzy, wchodząc do podziemi Koloseum, gdzie czekali na swoją kolejność postąpienia. Czy wiecie, dlaczego nad arkadami znajdują się cyfry rzymskie, a na ostatniej kondygnacji nad oknami wypustniki? Wstęp do Koloseum był gratis, ponieważ igrzyska miały służyć organizatorom do uzyskania poparcia ludu. Zapewne słyszeliście słynne powiedzenie panem et circensem, chleba i igrzysk. Ponieważ liczba miejsc była ograniczona, mniej więcej 60 000, należało postarać się o bilet. Była to niewielka, metalowa lub też kamienna tabliczka, na której był wyryty odpowiedni numer wejścia. A dlaczego znajdują się wypustniki na ostatniej kondygnacji? Tam znajdowały się drewniane pale, które były częścią konstrukcji zadaszenia, tzw. velarium, które miało chronić widzów przed żarem rzymskiego słońca. Czy wiecie, że w Koloseum już były windy? Chodźcie ze mną, to coś wam pokażę. Niestety, dziś nie będziemy mogli wejść do Koloseum, ale jeśli się troszeczkę zbliżycie, to za moimi plecami będziecie mogli dojrzeć fragment areny. Arena była drewniana, posypana piaskiem, a pod spodem znajdowały się dwa poziomy pomieszczeń gospodarczych, gdzie znajdowali się gladiatorzy, dzikie zwierzęta i elementy wystroju areny. Ale co ciekawsze, to tam w podziemiach Rzymianie wybudowali windy, dźwignie, którymi wywożono na arenę dzikie, przywiezione z różnych zakątków imperium zwierzęta. Z jednej strony lew, z drugiej strony wilk. Wyskakiwał ku zgrozy wszystkich spektatorów. Czy wiesz, że zanim powstało Koloseum, walki gladiatorów odbywały się na Forum Romanum? Pierwsze wzmianki o walkach gladiatorów w Rzymie pochodzą z III wieku przed Chrystusem i stanowiły początkowo część ceremonii pogrzebowych. Dopiero z czasem przekształciły się w spektakle. Przez wiele wieków Rzym nie posiadał stałego miejsca na takowe spektakle, więc odbywały się na Forum Romanum. Wokół prostokątnego placu ustawiano drewniane ławy, a na kamiennej posadce walczyli gladiatorzy, często na śmierć i życie. Dopiero w 29 roku powstaje pierwszy drewniany amfiteatr na polecenie konsula Statiliusza Taurusa, który niestety w 64 roku w czasie strasznego pożaru ulega zniszczeniu. Dopiero po kilku latach Rzymianie budują największy amfiteatr na świecie, amfiteatr Flaviuszów. Czy wiecie, że w Koloseum walczyły również kobiety? Świadczy o tym pochodząca z Halikarnasu współczesnego Bodrum płaskorzeźba, przedstawiająca dwie ze sobą walczące gladiatorki o imionach Amazon i Aquilla. Płaskorzeźba najprawdopodobniej upamiętnia zwolnienie ze służby tych dwóch walecznych kobiet po zakończeniu pojedynku. Obecnie dzieło jest częścią zbiorów British Museum i to właśnie ono zainspirowało pisarza Russella Whitfielda do napisania mocno sfabularyzowanej powieści zatytułowanej Gladiatorka, którą serdecznie Wam polecam. Kobiety walczyły z obnażonym torsem, aby w ten sposób jeszcze bardziej podniecić rządną mocnych wyrażeń publiczność. Walczyły przeciwko innym kobietom, bodajże karłom, i te pojedynki bardzo egzotyczne służyły przede wszystkim do urozmaicenia swojego.
Z Rzymu serdecznie pozdrawiają Was Jowita Ludwikiewicz. Iwona Chmielewska. Razem rzymskie wakacje!